Halo, halo, witam wszystkich, a w dzisiejszym odcinku będzie o nowej, pasjonującej formacji, która już niedługo wejdzie do Rise of Kingdoms. No dobra, zejdźmy na ziemię. To, co było na początku, to oczywiście fake, jak nie wiem. Przepraszam, jeśli ktoś dał się nabrać, bo wydaje mi się, że wcale ta formacja nie jest taka ekscytująca. Ogólnie wiem, że jak wypuszczam filmik o nowych formacjach, to jest takie w większości ludzi, no dobra, okej. Także dzisiaj sobie porozmawiamy o tej formacji. Wiem, że formacja to ogólnie nie jest najbardziej pasjonujący temat. Wystarczy porównać po filmikach, tak? Kiedy wchodzi nowy dowódca, kiedy wchodziłby na przykład nowy ekwipunek czy nowy format KVK, to jednak jest to zupełnie inne zainteresowanie niż to, które dostajemy, kiedy pojawia się nowa formacja. No i cóż, Lilith jest samo sobie winne, że tak jest, bo na przestrzeni czasów wypuścili mnóstwo formacji, które są bezużyteczne, beznadziejne i w ogóle takie. Więc ludzie już niestety, ale nauczyli się, że żeby te informacje o nowych formacjach tak sobie trochę, no dobra, nie? Co ciekawe, zrobili tutaj cały taki jakby, no nie wiem, event, ciężko to nazwać, ale jest tu, zobaczcie, nie? W dowódcach nie ma takich informacji, że się pojawi jakiś nowy czas, który będzie do pojawienia się, jak co do tej formacji. No to dobra, najpierw sobie omówmy, co ona tutaj tak naprawdę będzie robić. Mamy to pięknie opisane oczywiście, że wszystkie statystyki będą się liczyły do wszystkich jednostek, kiedy jesteśmy w garnizonie i to ważne twojego miasta, czyli nie będzie to się liczyło, kiedy na przykład zrobicie garnizon flagi albo fortu, wtedy te wszystkie statystyki nie będą się liczyć. A co to znaczy, że wszystkie statystyki będą się liczyły dla wszystkich jednostek? No cóż, bardzo często, kiedy używamy już jakiegoś konkretnego tutaj uzbrojenia, to wtedy mamy statystyki. Na przykład na łuczników widzicie tutaj na Ashurbanipalu mam statystyki takie, które są tylko dla łuczników, no i spoko, bo używam go z marszu na łuczników. Ale bywa tak, że na przykład tutaj widzicie Unewskiego. Mam obronę kawalerii, mam punkty życia kawalerii, ale atak niestety mam jednostek obręczniczych. Więc kiedy używam tego marszu kawalerii, no to nic mi to nie daje praktycznie ten atak jednostek obręczniczych, tak? A tutaj będzie to polegało na tym, że w garnizonie używając takiego uzbrojenia, wszystkie te statystyki będą się liczyły do wszystkich jednostek, czyli innymi słowy, będzie to 1,5% na przykład obrony nie tylko kawalerii, ale też łuczników, piechoty i jednostek obręczniczych też. No i tak samo będzie do wszystkich statystyk. Więc de facto ta formacja nic nam nie daje poza tym, że będziemy mieli te statystyki. No ale oczywiście te statystyki to jest dosyć dużo. Bo jak wszyscy wiemy, większość z nas, kiedy otworzy sobie tutaj szczegóły oddziału w mieście, no to nie jest tak, że mamy tylko jedne jednostki, wtedy super. Nawet jeżeli macie to ustawione tak jak ja, gdzie wiecie, ja mam łuczników dużo, dużo więcej niż wszystkich pozostałych jednostek, to jednak mam te pozostałe jednostki. No i tutaj pojawia się troszeczkę problem, tak? Bo w momencie, kiedy ja bronię mojego miasta, no to wiadomo, nie dostają, mam wtedy statystyki tylko na łuczników, wszystkie te pozostałe jednostki nie mają żadnych dodatkowych statystyk. No i pod tym względem, właśnie już przechodząc znowu do tej formacji, myślę, że to jest plus. Myślę, że ogólnie jako pomysł formacji to jest coś, o czym mówiłem wcześniej, że formacje mogłyby być nowe formacje dobre, gdyby służyły na jakiś bardzo konkretny cel, ale żeby służyły temu celowi dobrze. I wydaje mi się, że ta formacja absolutnie tak robi. Czyli jeżeli ktoś akurat atakuje moje miasto, to wtedy dowódca, który strzeże mojego miasta, w moim przypadku to jest Dido i ona zwykle u mnie nie ma żadnego ekwipunku, bo ona, wiecie, nie nadaje się do walki w polu, jak zresztą większość dowódców, którzy są do garnizonu. Dla kogoś innego mógłby to być Herakliusz, dla kogoś innego to może być, nie wiem, Elinora. Tutaj wyjątkiem jest Gorgo, no bo Gorgo jest też dobra w polu, ale może ktoś mieć Gorgo, a nie używać jej do walki w polu, bo piechota ma mnóstwo innych świetnych dowódców. Tak czy inaczej, wtedy możemy sobie ubrać właśnie to uzbrojenie, bo tutaj oczywiście nie chodzi o ekwipunek, tylko o uzbrojenie. To uzbrojenie może sobie właśnie ubrać i tą formację gdzieś tam mieć przygotowaną. No i właśnie wtedy to działa. Czy to poprawi wasze osiągi? Możliwe. Dlaczego mówię, że możliwe? No bo właśnie jak się tak dłużej zastanowić nad tą formacją, to mam takie, czy to mi w ogóle będzie przydatne? Czy kiedy ja broniłbym mojego miasta, to rzeczywiście zmieniłbym na tą formację? Musiałbym chyba bardzo w nią zainwestować, żeby w ogóle, wiecie, żeby te statystyki były wysokie, to w sumie jeszcze by się, wydaje mi się, że to się da zrobić, tak? Żeby rzeczywiście w tych statystykach szukać jak największych numerów, no bo skoro wszystkie jednostki z nich skorzystają, no to super.
Więc nie trzeba już patrzeć, czy ja trafię na piechotę, czy na kawalerię, czy na cokolwiek innego. To jest pod tym względem super, tylko mogę łowić, powiedzmy, żeby było na przykład 2,5% czy 3%, chyba ile tam jest najwięcej życia, bo wydaje mi się, że w garnizonie życie najważniejsze, no i obrona, a tak oczywiście też nie pogardzimy. Oprócz tego oczywiście do tej formacji będą też inskrypcje, ale właśnie, żeby tu mieć dobre rzeczy, to musielibyśmy mieć te rzeczy legendarne, no bo wtedy mamy tak naprawdę szansę, że będziemy mieli te statystyki wysokie. Więc co? Byśmy mogli otwierać te skrzynki i wybierać tą formację. Wydaje mi się, że to jest słaby wybór, no bo jednak, wiecie, obrona miasta to jest dosyć niszowy temat, tak? To nie jest tak, że bronimy miasta co chwilę i to jest nam jakoś specjalnie przydatne. Druga opcja jest taka, że jak tutaj mamy te odprawy, to możemy sobie wybrać, nie? No jeżeli tutaj macie, na przykład ja mam te obrażenia dystansowe, jak ktoś dystansowych nie używa i ma tutaj wybraną jakąś totalnie od czapy formację, to może sobie zmienić. Ja nawet, zobaczcie, tutaj mam ten krąg, bo no nigdy nie wiadomo, czy te leczenie dla łuczników chcąc, nie chcąc się nie stanie ważne, no to i tak będę musiał kiedyś w to zainwestować, jeśli by tak było. Ale niektórzy tu mają, nie wiem, tą potrójną linię, która daje szybkość i tak dalej, nie? Więc tutaj zależy, czy wtedy można sobie tak pasywnie, powiedzmy, jak wam coś dobrego wypadnie, no to wtedy macie i możecie to używać. Ale ja tak szczerze myślę, że nawet jakbym te statystyki miał, powiedzmy, że niezłe, to czy nadal będzie mi się to opłacało? Czy się nie okaże czasem, że bo gdyby teraz ktoś atakował moje miasto, to użyłbym po prostu moich najlepszych uzbrojeń, bym je przeniósł na Dido. Co prawda statystyki miałbym tylko i wyłącznie do łuczników, poza tym tą ostatnią wszystkie obrażenia, to wtedy wszyscy dostają większe wszystkie obrażenia. Ale zobaczcie, tutaj liczą się przede wszystkim też te inskrypcje, które mam. No i właśnie, inskrypcje robią dużo, a inskrypcje nie są dołączone do jakiegoś typowego rodzaju jednostki. Więc wydaje mi się, że te statystyki oczywiście będą na korzyść tej nowej formacji, natomiast inskrypcje na pewno będą tutaj na korzyść. A wydaje mi się, że ogólnie rzecz biorąc, inskrypcje są więcej warte od statystyk. Więc ja, kiedy patrzę na moje uzbrojenia, poluję na dobre inskrypcje, a nie tak bardzo już na te dobre statystyki. Bo wiecie, dobre statystyki można sobie gdzieś tam wtórnie dorobić. Oto mamy przecież te wszystkie kamyczki, których możemy używać, żeby właśnie te nasze statystyki sobie później zmieniać, żeby one były lepsze, tak? Wiadomo, że no nigdy nie będę miał tak, żeby te statystyki były dla wszystkich jednostek i czy to rzeczywiście się mi będzie opłacać. Na pewno by mi się to opłacało wtedy, gdybym aż tak poszedł grubo, że wiecie, że zmienię tutaj tą formację i jeszcze będę szukał tych uzbrojeń i żeby jeszcze były inskrypcje na tych uzbrojeniach, no to wtedy byłaby taka, powiedziałbym, no idealna sytuacja. Tylko znowu, zejdźmy na ziemię. Jaka będzie możliwość? Pewnie z czasem, tak jak mówię, zbierając to pasywnie jest to możliwe. Pewnie dla takich wielorybów to też będzie możliwe i wydaje mi się, że dla nich to może być coś takiego, że okej, dobra, mam to rzeczywiście sprawi, że to moje miasto będzie trochę bardziej odporne. Natomiast dla większości graczy, czy ta formacja będzie w ogóle miała jakiekolwiek znaczenie, szczerze wątpię. Dla mnie na pewno nie. Ja chyba nawet, wiecie, losowo nie będę zbierał tej formacji, bo uważam, że dla mnie ona jest po prostu bez sensu i nieprzydatna. Co by ona nie robiła, to jest kwestia jakiejś wydajności w procentach i to nie są, wiecie, dziesiątki procent, tylko raczej to jest, nie wiem, 5% lepsza efektywność i tak dalej. Obrona miasta ogólnie jest rzeczą dosyć specyficzną, więc jeżeli bronisz swojego miasta, to musisz być aktywny, a jak jesteś nieaktywny i to dłużej czas jakiś biegnie z tym, no to zostaniesz po prostu wyzerowany. Powiedzmy, do momentu, kiedy masz jakieś tam, nie wiem, 150 milionów siły, powyżej często nie zaczną w ogóle cię atakować, ale jeśli by wiedzieli, że ty jesteś nieaktywny, to też cię po prostu wyzerują, nawet jeśli będziesz miał 200 milionów, tylko trochę dłużej im to zajmie, jeśli będziesz miał, nie wiem, lepsze uzbrojenia i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj jest kwestia tego, że będziemy zadawać trochę większe obrażenia. Wątpię, żeby ta formacja stała się jakoś super popularna. Poza tym nawet chyba się nie starają, bo wiecie, jak ostatnio mieliśmy dużo zapowiedzi tego, co będzie w zmianach w Rise of Kingdoms, no to w tych filmikach mieliśmy właśnie tam o dowódcach, o różnych rzeczach, które się pojawią, ale o tej formacji praktycznie nie było to wspomniane. Więc to jest taka formacja, która, a dobra, wrzucamy to do gry, ale chyba sami wiemy, że nie będzie to jakoś super popularne, więc po prostu jest kolejna formacja. Tak trochę mam
nie wiem, wrażenie, może ktoś się na to nabierze. Wiecie, czasami nowi, niedoświadczeni gracze, chcą właśnie inwestować w garnizon i tak dalej, bo myślą, że wiecie, że ktoś atakuje ich miasta, co chwilę są zerowani i myślą, że to im może pomoże, dowódca z garnizonu albo pomoże im właśnie taka formacja, no a niestety to nie pomoże, nie? To tylko pomoże wtedy albo, nie wiem, migracja, albo bardziej aktywna gra, albo dogadanie się. Takie rzeczy mogą wtedy pomóc, ale raczej nie garnizon i tak dalej, no bo w domowym królestwie praktycznie jeżeli leadership stwierdzi, że chce nas wyzerować, to nas wyzeruje. No chyba, że ktoś naprawdę dobrze ogarnia albo ma bardzo dużo siły, a królestwo jest dosyć słabe, to wtedy ma szansę się ostać. Także no cóż, wydaje mi się, że to pomysł jest całkiem niezły, że to, w pewnych sytuacjach, jeśli ktoś bardzo w to zainwestuje i jeszcze do tego na KVK dosyć często przyjmuje rally na swoje miasto, no to wtedy rzeczywiście, może to mieć sens. Natomiast jest to taka niszowa część, taka szczątkowa, taki niski jest ten procent wykorzystania tej formacji, że szczerze nie polecałbym jej prawie nikomu. Są pojedyncze osoby, które poznałem, przez te lata grania w Rise of Kingdoms, gdzie wydaje mi się, że im by się to przydało. Na przykład u nas w królestwie szczerze nie poznałem jakiejś takiej osoby, która by mi się kojarzyła z KVK, wiecie, to jest ta osoba, która lubi przyjmować rally na swoje miasto. Taką pierwszą osobą, która mi przychodzi do głowy, to jest Snorlax i w ogóle z tej ekipy, chińskiej, która była u nas na 7-1, tam było dużo takich graczy, którzy no było widać, że oni lubią to, nie? Lubią jak ktoś robi tą mobilizację na ich miasto, ich to ogólnie rzecz biorąc, powiedzmy, kręci. I wtedy może tak, jeśli oni w to zainwestują, to pewnie im się to spłaci. No ale właśnie, to jest bardzo niska liczba graczy, także jeżeli dotrwaliście do końca tego odcinka i w ogóle Was zainteresował, to wielkie dzięki. Z mojej strony to tyle. No i cóż, myślę, że jeśli uda mi się jakiegoś gościa wyhaczyć, który to zrobi i pokaże, jakie są na przykład wyniki, myślę, że w ogóle testy byłyby bardzo trudne, bo trzeba by zrobić dwie mobilizacje komuś na miasto. Raz z tymi inskrypcjami, raz bez. Ach, ciężko, ciężko. Myślę, żeby to było do przeprowadzenia. Tak czy inaczej, z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.